W dzisiejszym odcinku wykonamy zdobienia tak zwane Bubble Nails przy pomocy piany. Pokażemy, jakich produktów użyć, aby efekt był spektakularny. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć. Z Nysy, z Opolskiego. Tak, i pokażę dzisiaj, jak wykonać efekt piany na paznokciach. Jednym słowem, zaczynamy bicie piany. Zapraszamy. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to matowy top Super Matte, Tip Top, Arte Brillante Black Poison. Dodatkowo pyłek Metal Manix Chameleon w odcieniu Butterfly, pędzel Master Nail Art 006, metalowe kopytko, paleta Nail Art i pędzel do odpylania Cupcake Brush. Kilka sezonów temu efekt piany, czyli Bubble Nails, podbił cały Instagram. Nie tylko ze względu na specyficzny wygląd zdobienia, ale przede wszystkim na nietuzinkową procedurę wykonania tegoż zdobienia. Jeśli jesteście świeżaczkami w branży i nie kojarzycie tego szału sprzed kilku sezonów, tym bardziej cieszę się, że dzisiaj pokażemy Wam, o co chodzi z tym Bubble Nails. Paznokcie naszej modelki wykonaliśmy już wcześniej, przedłużyliśmy je w kształcie migdał i odpuściliśmy wipe-offem. Tak przygotowane paznokcie pokrywamy matowym topem Super Matte i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletę Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison oraz kroplę Tip Topa. Nabieramy odrobinę czarnego koloru na pędzel Master Nail Art 006 i zaczynamy malowanie nieregularnych kształtów. Kolejność malowania paznokci nie ma znaczenia, my zaczynamy od zdobienia na serdecznym palcu. Tworzymy falę po prawej stronie paznokcia i wypełniamy kolorem całą zewnętrzną część. Malujemy pędzelkiem z butelki, aby przyspieszyć naszą pracę, a cienkim pędzlem dojeżdżamy w zakamarki. Paznokcie malujemy jeden po drugim i nie utwardzamy, ponieważ za chwilę będziemy wcierać pyłek lustrzany i jeżeli przekroczymy czas utwardzania i przepalimy lepką warstwę, może to zaskutkować tym, że pyłek nam się nie będzie chciał pięknie wetrzeć. Na kolejnym paznokciu, w 1/3 jego szerokości, zaczynając od skórek, malujemy falistą linię, którą będziemy wypełniać kolorem. Pracujemy pędzlem z lakieru, następnie dopracowujemy cienkim pędzelkiem Master Nail Art 006. Aby zdobienie było ciekawsze, kolejny wzór malujemy już z drugiej strony. Tworzymy nieregularny, pofalowany kształt i wypełniamy tę część kolorem. Na małym palcu zaczynamy prowadzić linię od środka, zaokrąglając ją i ciągnąc w dół. Wypełniamy kolorem lewą górną stronę zaznaczonej linii. Przechodzimy do kciuka. Zaznaczamy wzór od prawego boku, kończąc na środku paznokcia. Tak samo jak poprzednio, wzór ma być pofalowany. Wypełniamy kolorem, dorównujemy cienkim pędzelkiem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na utwardzony Arte Brillante Black Poison wetrzemy pyłek Metal Manix Chameleon w odcieniu Butterfly. Te pyłki można wetrzeć na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na wtarciu aplikatorem do pyłków, tak zwaną pacynką. Nabieramy pyłek na aplikator i wcieramy delikatnie w powierzchnię zdobienia. Nie przejmujcie się, że pyłek dostał się na matową część paznokcia albo na skórki. Wszystko sobie wytrzemy cleanerkiem, kiedy już skończymy nasze zdobienie. Kolejny sposób to wtarcie pyłków palcem. Nabieramy produkt na palec, dotykamy zdobienia i kolistymi ruchami dokładnie pokrywamy powierzchnię czarnego koloru. Ostatni sposób to wtarcie pyłków gąbeczką. Mini gąbkę składamy na pół, zanurzamy w pyłku i aplikujemy na paznokieć. Takim samym ruchem jak dotychczas dokładnie pokrywamy powierzchnię zdobienia. Nadmiar produktu strzepujemy pędzlem Cupcake Brush, a resztki doczyścimy cleanerem na koniec stylizacji. Pamiętajmy, że pyłki odpylamy mięciuteńkim pędzelkiem. Jeżeli włosie będzie zbyt twarde, to porysuje nam pyłek, a konkretnie efekt lustra, który właśnie uzyskaliśmy poprzez ten pyłek i w efekcie nie będziemy zadowoleni, będziemy musieli wykonać całą robotę od początku. To trochę tak, jakbyśmy brzeszczotem chcieli drapać lustro? No nie, trzeba delikatniej, żeby nie zrobić żadnej rysy. Teraz to, na co czekamy od samego początku, efekt piany. Panie i panowie, po prostu bierzemy pianę, którą robimy sobie z mydła. Tak jest. Po raz kolejny świat nail artu pokazuje nam, że nie ma żadnych ograniczeń i można zrobić transfer z dowolnej techniki, czy też dowolnej rzeczy użytkowej, która w finale może nam stworzyć niesamowite zdobienia. Ciekawe, kto wymyślił ten efekt piany. Mam nadzieję, że żadna pani, która robiła sobie paznokcie przy użyciu lampy, elektryczności,
i kąpieli w wannie z pianą. Oby nie. W miseczce z wodą dodajemy odrobinę mydła w płynie i mieszamy do momentu powstania piany. Możemy to zrobić ręką, kopytkiem albo wziąć widelec i ubijać jak jajko. Tak przygotowaną pianę odkładamy na bok. Nakładamy tip-topa w zdobienie z pyłkiem Metalmanix Chameleon, po czym rozprowadzamy cienkim pędzelkiem we wszystkie miejsca i zakamarki. Cały pyłek powinien być pokryty topem. Przy pomocy metalowego kopytka nabieramy pianę z miski i aplikujemy grubą warstwą na zdobienie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pracujemy naprzemiennie, ponieważ piana w kontakcie z topem szybko opada. W ten sam sposób aplikujemy pianę na pozostałych paznokciach. Pojedyncze paznokcie pokrywamy tip-topem, aplikujemy pianę i szybko wkładamy do lampy na 30 sekund. Na koniec czyścimy wszystkie paznokcie wacikiem nasączonym Cleanerem Wipe Off. Dokładnie oczyszczamy również matową część paznokcia oraz skórki. A jeśli chcecie uzyskać efekt piany na całym paznokciu, wystarczy go po prostu w całości pomalować Arte Brillante. Tylko pamiętajcie, że naprawdę najfajniej wychodzi to zdobienie, kiedy wcześniej wytrzymy sobie jakiś pyłek, bo wtedy uzyskujemy ten trójwymiarowy efekt. Mamy to. Tak prezentuje się dzisiejsze zdobienie z efektem piany. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat paznokci w pianę. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!